Kończymy pewien etap. Citygate Kamala. Właśnie się czekautujemy. No i jedziemy dalej. Mamy z nami cały nasz dobytek. I teraz czas na Malezję. Jak widzicie, tego dobytku zbyt dużo nie ma i bardzo dobrze, bo możemy w miarę lekko podróżować. Ale zanim jeszcze pojedziemy do Malezji, odwiedzimy kilka fajnych miejsc tutaj w Tajlandii. Ogólnie to cieszymy się, że ruszamy już w drogę, no ale jednak lekka nostalgia jest. Spędziliśmy tutaj 20 dni. Na pewno zrobimy Wam podsumowanie. Ogólnie Phuket nam się podobał, ale pewnie drugi raz tutaj nie będziemy przyjeżdżać, chyba że w jakimś konkretnym celu. No ale wiecie, jak to jest. Czas pożegnania jest łatwy. Teraz transportujemy się dalej. Jeszcze do Tajlandii z pewnością wrócimy. Jeszcze ostatnie spojrzenie na nasz apartamentowiec. Naprawdę był mega fajny. Dzięki wielkie Citygate Kamala. Gdyby nie to, że ktoś tam zajmował AirPodsy, to byłoby zupełnie super. O czym mam pamiętać? O kablach podłokietniku? Dobrze, także damy Wam znać, czy pamiętaliśmy. A teraz Gabi, Mad Driver, wiezie nas w pierwsze miejsce. Ostatnie widoki Kamali, miejsce, gdzie spędziliśmy 3 tygodnie. Bardzo nam się tutaj podobało. Będziemy tęsknić szczególnie za naszą specjalną panią, co nam serwowała ryżyk. I watermelon shake. I watermelon shake. Ale też pani od bananków i naleśników była super. Pani, która nam sprzedawała owoce, także dużo fajnych wspomnień. No i w oddali już migocze nam Patong. My go rozpoznajemy po tym wysokim budynku, który tam się znajduje. Chyba jako jedyny przy plaży na tej wyspie. Na Patongu było crazy. To właśnie wtedy magicznie zginęło nam kilka rzeczy. A my jedziemy dalej. My osobiście nie polecamy tego głośnego miasteczka na spanie. Tutaj raczej można przyjechać na imprezę, a po imprezie wrócić do siebie, bo to jest miasteczko, ulice, które nigdy nie śpią, więc jeżeli chcecie wpaść na Bangla Road, super, ale jednak lepiej spać w innym miejscu. Tutaj zawsze są korki. Spójrzcie nawet teraz, ile jest samochodów. Dokładnie. A każdego, kto spotkaliśmy, kto mieszkał tutaj, to mówił, że no nie mogą wytrzymać po prostu. Chyba że to były jakieś hardcore osoby, które uwielbiają pracować i ciągle są na mieście. Ja tylko dodam, że na kamerze tego nie widać, ale tutaj są naprawdę solidne góry i bardzo strome drogi. Przed chwilą jakiś ziomeczek miał wypadek na skuterze, dlatego z prawej strony tyle samochodów, bo mają zwolnienie, ale naprawdę, słuchajcie, trzeba tu uważać. I jeszcze druga rzecz, bo my wypożyczyliśmy sobie furę. Jakby to powiedzieć, one nie mają najmocniejszych silników, więc warto zwrócić na to uwagę. My w ogóle zobaczymy, czy tam, gdzie chcemy jechać, to uda nam się podjechać. Ale to właśnie się ścigałam ze skuterkiem i zagotowaliśmy wodę w chłodnicy. Ale ledwo, ale wygrałam. Byliśmy właśnie na stacji, przemili ludzie. Zatankowaliśmy pełny bak, zapłaciliśmy 1000 batów, także 120 zł. I pan jeszcze w gratisie dał nam wodę. Tutaj wszystko nalewają pracownicy, niczym nie trzeba się martwić. Jeszcze pokazując takie specjalne, proszę nie dzwonić, proszę mieć włączone silniki, nie jarać. Także super fajnie, super profesjonalnie. Powiedziałbym, że super tanio. Jedziemy dalej. Jedziemy. No i już chyba wiecie, dokąd jedziemy. Albo przynajmniej możecie się domyśleć. Dojechaliśmy. Jesteśmy zdobywcami. Lądowaliśmy w tym samym miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie tamtą bramę, ale dzisiaj jesteśmy grzeczni, bo dzisiaj jest otwarte. Więc wchodzimy wejściem, a nie robotami jakimiś. Idziemy, jak widzicie, ludzi w cholerę. Pan z gwizdkiem również gdzieś tam jest. No a że ja dzisiaj postanowiłem iść w shortach, no to zobaczymy, czy mnie spuszczą. Widzę dużo ludzi w shortach, więc jestem dobrej myśli, ale wiecie, jak jest. Tak wygląda cały kompleks. Oczywiście w środku widzicie wielkiego Buddę, ale prawda jest taka, że to nie wszystko.
Tutaj jest znacznie więcej, są kompleksy świątynne również pod nim, także dzisiaj sobie zobaczymy. Gabrielka. Ja ostatnio nie weszłam, więc nie mogę się doczekać. Dotarliśmy. No i już oficjalnie pozdrawiamy spod Wielkiego Buddy na samym szczycie Phuket. No i słuchajcie, jest tu masa ludzi. Jest tu naprawdę masa ludzi i to taka masa, że bardzo ciężko ogarnąć przestrzeń, ale udało nam się zaparkować, więc to na pewno jest bardzo duży plus. Tutaj zrobić zdjęcie bez ludzi niemożliwe, no ale my dzisiaj też nie po to tu przyjechaliśmy. A na szczęście mamy już zdjęcie bez ludzi, prawda? Dokładnie. Budda, przy którym się znajdujemy, jest to jeden z największych tego rodzaju obiektów, co nie zmienia faktu, że już nawet my widzieliśmy większe. Nie jest on na pewno w tej czołówce. Został on skonstruowany w kilkanaście lat. Prace rozpoczęły się, i tu zdania są podzielone, między 2002 a 2004 rokiem, a zakończone w 2014. I jeżeli chodzi o jego wymiary, 45 wzwyż, 25 wszerz. Także jak na moje oko niezły grubasek. Jest to bardzo smutne, że wszyscy robią sobie zdjęcia z Buddą, a nikt z tym panem, więc postanowiliśmy, że dowiemy się, kim on jest. Już się dowiedzieliśmy, kim jest ten pan, z którym nikt nie chce robić sobie zdjęć i kompletnie nie wiemy czemu, bo to jest król Rama V, który żył w drugiej połowie XIX wieku i zmarł w 1910 roku. Był on wielkim reformatorem i wizjonerem, jeżeli chodzi o królestwo Tajów. Także warto również oddać jemu hołd, a nie tylko wielkiemu białemu Buddzie. Dobra, bo jeszcze tylko zapomniałem powiedzieć, dlaczego postawili mu tu pomnik. A pomnik mu tu postawili zapewne dlatego, że był on pierwszym królem, który odwiedził Phuket. Także myślę, że od tamtego momentu zdecydowanie więcej królów Phuket odwiedziło. A teraz idziemy na górę. Nieopodal Buddy znajduje się również fundacja. Tak się nazywa, pozwólcie, że nie będę wam czytał. I tutaj można wspierać również potrzebujących. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Szczególnie to, co można fajnego robić, to oczywiście te pieniążki wsypywać. I to jest zawsze fajna sprawa. Więc może uda nam się zrobić to i tutaj. Chcę tylko powiedzieć, że tak jak w Bangkoku było tam chyba 120 czy 150 tego typu mis na pieniążki, to tutaj mamy tylko 32. Także nie to, że rozmiar ma znaczenie, ale w Bangkoku jednak mają więcej. Tutaj są 32 misy dla tak zwanego szczęścia i zdrowia 32 organów. Nie wiem, gdzie jest wątroba, ale pewnie tam mają najwięcej. Donation. Gabi już wrzuciła pieniążek, odebrała pieniążki. Idziemy spełniać życzenia. Idziemy się modlić za nasze 32 organy. Ja za wątrobę poproszę razy 2. Już nie ma. Gabi ma swoją supermoc odkrytą. Wszystkie pieniądze zniknęły. Dokładnie. Odkładamy się. Jak już jesteście szczęśliwi, to zawsze mnichom można kupić prezent. Oni zawsze chętnie te prezenty przyjmują. Oni z tego w zasadzie żyją, także warto ich też za to wynagrodzić. No i oczywiście, jeżeli macie tylko ochotę, mnich może was pobłogosławić, dać wam bransoletkę. My to zrobiliśmy w Bangkoku, także tutaj już nie musimy, ale to też jest bardzo fajna tradycja. No a tutaj, jeśli macie ochotę zrobić taką 7-minutową szczęśliwą medytację, to możecie sobie screena walnąć właśnie teraz i nauczyć się, jak to powinno się wykonywać. Weszliśmy po wszystkich schodach, jesteśmy przed Wielkim Buddą. Zobaczymy, czy da się wejść do środka. Do środka wejść nie można, widać, że jest to w remoncie. Także może kiedyś, jak jeszcze tu będziemy za kilka lat, to spróbujemy zajrzeć, ale póki co nie jest to otwarte. Wszędzie oczywiście można dać datki i kupić dary. Można kupić kadzidła, można kupić te liście i je tutaj zostawić. Także sporo ludzi to robi.
Tajowie są bardzo mocno wierzący, także te 90% buddystów, oni rzeczywiście chodzą w takie miejsca i jest to dla nich ważne i trzeba pamiętać, żeby to uszanować. No i jak to w Tajlandii bywa, jeszcze więcej Buddy, świat wytrzyma. Tutaj posąg Buddy jest dosłownie na każdym kroku. Ale mi to kompletnie nie przeszkadza, nawet mi się to mega podoba. A z tej strony widać tutaj kawałek plaży Karon, dalej Kata, ten najdalej wysunięty na południe Cypel i jesteśmy tutaj na Chalongui Rawai. Tutaj pan uczy, jak medytować. Mamy 2 chętnych na razie. Ja też się trochę szkolę, ale z odległości. Może kiedyś. Taki widok macie ze schodów, jak schodzicie tędy. My bardzo polecamy. Lepiej zejść tędy niż drugą stroną, także naprawdę fajnie. Szybka korekta, jeżeli chcecie schodzić schodami, to musicie iść na tak zwanym przypale, bo nie ma tutaj exitu. Exit jest z drugiej strony. My się posłuchamy dzisiaj pana, bo jesteśmy grzeczni. Przejdziemy jeszcze raz koło Buddy i lecimy. A skoro już się żegnamy z Big Buddą, to chciałam dodać, że to nie jest nasz pierwszy raz tutaj i zapraszamy Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, gdzie wychodziliśmy tutaj Na nogę. Dokładnie. To był challenge i tam też się dzieliliśmy tipami i wskazówkami, jak się tutaj dostać. Także podlinkujemy Wam ten odcinek, obejrzyjcie i dajcie znać, co sądzicie. Zejście z Wielkiego Buddy jest zdecydowanie mniej interesujące, ale dochodzi się do tak zwanego sklepu z pamiątkami. No i wszystko na charity, przynajmniej tak mówią. Zobaczymy, czy mają coś fajnego, może Gabi coś kupi. Jako że organy już są zdrowe, bośmy wymodlili, to po lodziku. Zdrówka. Zdrówka. Ten znak to wygląda, jakby jakiś złoczyńca się skradał. Bo jakaś taka polska bajka, nie pamiętam jaka, taka bardzo, bardzo stara. Chyba ta z tym krokodylem i jakimś tam kucharzem. I tam był właśnie taki, coś tak skradał. Słuchajcie, jesteśmy już sporo w tym samochodzie. Bardzo nam się podoba tutaj na Wielkim Buddzie. Naprawdę można tu spędzić sporo czasu. Posiedzieć, popatrzeć też na widoki. A teraz co? Zaczynamy jazdę w dół. Jeszcze warto dodać, że będąc przy Big Buddzie, trochę poniżej jak się zejdzie, jest parę ładnych restauracji z ciekawym widokiem. My wybraliśmy dzisiaj jedną z nich na nasz lunchek. A dzisiaj pyszna zupka, oczywiście z watermelon shake'iem i do tego sandwich. Tak naprawdę zupa jest dla mnie, Gabi chciała sandwich, ale no już niech będzie, że na zdjęciu wygląda to inaczej. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy jeść. Takie tam okno do kuchni, ale za to jaki widok wszędzie dookoła, to dajcie spokój. Tutaj w oddali widać Caron Beach, a tutaj jeszcze wszędzie morze. Z takim widokiem to miło się je. Słuchajcie, zjedliśmy szybki lunchik, knajpa widzicie, zaraz pod Big Buddą. Bardzo fajna, bardzo dobra, polecamy. A teraz jedziemy na objazd wyspy. Zjeżdżamy teraz z Wielkiego Buddy. Tutaj ruch jest bardzo duży, więc trzeba naprawdę uważać. Oni w dzień tutaj też wynajmują kłady, którymi można sobie wjechać na górę. I to z jednej strony na pewno fajna zabawa, ale z drugiej strony naprawdę czyni tą ulicę bardzo niebezpieczną. I tutaj widzicie, można sobie wziąć taksówki, można wszystko i słuchajcie, tu wszędzie też są słonie, tu na przykład dojeżdżenie. I ja wam powiem tak, jakbym mógł, to bym tych wszystkich Tajów tutaj wybił za to, co oni robią tym biednym zwierzętom. Bardzo szkoda mi ich naprawdę, ale co zrobić? Nasza prośba do was jest bardzo prosta. Nie jeździcie na słoniach.
Nie pozwalajcie na to, żeby płacić za zdjęcia słoniom, które są tutaj po prostu zastraszane, bite i trzymane w nieludzkich warunkach. Te słonie, które my tu przed chwilą widzieliśmy, one nawet nie mogą się ruszyć. Mają tak nogi przywiązane, także dla tych panów wieczny hejt i oby im nigdy kuśka już nie stanęła. Patrzcie, jakie biedne słoniki. Patrzcie, jak mają nogi przywiązane. Tragedia po prostu. Nigdy się na to nie zgadzajcie. No i dojechaliśmy na Chalong. To jest dokładnie ulica, na której mieliśmy spać. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że jednak znaleźliśmy nasze mieszkanko w Kamali. No i wjechaliśmy na moje ukochane Rawai. Miejsce, gdzie również byliśmy kilka razy. Tutaj odpływają łódki, te longtail boaty na wszystkie wycieczki. Patrzcie, ile skuterków ciągną się wzdłuż całej plaży. Ale tutaj nie ma plaży do kąpania. Także jeszcze raz dokonaliśmy super wyboru z naszym miejscem zamieszkania. A na tym przystanku spędziliśmy z 1,5 godziny czekając na autobus, także jeszcze raz dziękujemy Ci, Smartbusie, który ratował nam życie nieraz, ale akurat tego dnia dałeś naprawdę srogo dupska. A teraz przyjechaliśmy na jeden z najładniejszych viewpointów na całym Phuket. Nazywa się From Tap Cape. Dokładnie. I to jest najlepsze miejsce na całym Phuket, żeby podziwiać zachody słońca. My niestety już nie damy rady na zachodzie słońca tu być, ale pokażemy Wam go w dzień. Dojście tutaj jest mega łatwe, ale pamiętajcie, Phuket to górzysta wyspa, więc trzeba kilka schodów pokonać. Na murku można zawsze sobie posiedzieć. Dobre miejsce na robienie fotek. No i zaraz zobaczymy wybrzeże. To miejsce jest sławne również z innego powodu, mianowicie jest to najbardziej wysunięte miejsce na południe, na Phuket. No, jesteśmy pod latarnią. Do latarni można wejść, ale oczywiście bez bucików. Także będzie... Tu jest naprawdę gorąco. Ojej, płyteczki są... A? No dobra, są gorące. Chciałam powiedzieć, że tutaj coś kłamią, bo ja dzisiaj wstałam o 6:30, już było jasno. O, ale to jest gorące. Tutaj się nie da wejść. Idziemy. Oj, klimatyzacja, ale dobrze. Tu mamy jakieś eksponaty. Model tej latarni, która tu jest. To jakieś kompasy sekstetyczne, jak się to nazywa. Tu też. I tu światełka, a tutaj jakaś nowoczesny model latarni. Złote schody prowadzą na sam szczyt, ale tam wejść nie można. Także na razie wychodzimy tutaj zobaczyć, co widać. Ja tutaj widzę, już na oku mam jednego przystojniaka, co tam trochę droni. No i takie widoki z góry, z latarni. Widać pana admirała, widać maszt, a w tamtą stronę oprócz drzew, o, widać też wybrzeże z drugiej strony. Czyli tak się tutaj prezentuje. To jest droga, którą tu przyjechaliśmy. No spoko.
Normalnie wszędzie słonie. Dzisiaj z Gabi mamy Dzień Słonia. Są słonie podobno z całego świata. I z Malezji, i z Singapuru, i z Tajlandii. Także naprawdę bardzo pięknie to wygląda. Patrzcie, tutaj na przykład podarowane przez rodzinę z Singapuru. A nieco niżej macie taki placyk, gdzie jest przepiękny widok, szczególnie przez to, że są te roślinki. Fajnie sobie selfiaka strzelić. No i cóż, Polacy podróżują wszędzie. Ale to takie piękne miejsce. No i pamiętajcie, że w Tajlandii, jak to w Tajlandii, gdziekolwiek nie jesteście, to głodni naprawdę nie będziecie chodzić. Zakupy również wszędzie zrobicie. Także jedzenie, picie, restauracje, wszystko jest. Tutaj jeszcze mijamy malutką Maya Beach, ale jest tutaj tłoczno, więc musi być na pewno pięknie. Ja tylko dodam, że oni z tą 50 to robią nam na złość, bo się ledwo da jechać 25 samochodem. Jeszcze jak są te zakręty, to jeszcze wolniej, a oni robią tutaj do 50 do 50 maksymalną prędkość, także niezłe zgrywusy z tych tajów. No i przejeżdżamy przez miasteczko Nai Harn. Ono jest zdecydowanie małe, ale jest dużo restauracji, bo ta plaża też, tak jak wam mówiliśmy w poprzednim filmie, jest mega popularna, jest bardzo piękna, więc rozwinęła się też tutaj taka turystyczna dzielnica, żeby, wiecie, coś zjeść, pójść na masaż, kupić wycieczkę, żeby zatankować samochód bądź siebie, no i żeby przyprawić o ból głowy elektryka. Wjechaliśmy na plażę Kata. Jest tu zdecydowanie, właściwie to Kata i Karon, bo one są tak dość blisko siebie i łączą się właśnie też takim miasteczkiem. Także tutaj widać już zdecydowanie więcej takich zabudowań. Tutaj też jest więcej imprez, więcej tego typu przybytków. No i oczywiście ekstra ceny. Także pamiętajcie o tym, chcąc tu przyjechać. Dojechaliśmy na Karon, stąd wychodziliśmy na Wielkiego Buddę, tutaj z prawej strony. Tutaj też byliśmy na plaży, z lewej strony. I tu byliśmy też na jedzeniu w tych restauracjach zaraz obok. A dzisiaj tylko przejeżdżamy, żeby ostatni raz wam pokazać, jak wygląda to miejsce. I widzimy się na najgłośniejszym miejscu całego Phuket, czyli plaży Patong. Jechaliśmy na Patong, czyli miejsce, gdzie impreza nigdy się nie kończy. Mieliśmy 2 wypadki, 3 zawały i 4 razy wydawało nam się, że to już będzie koniec. No ale dojechaliśmy. A teraz próbujemy nie zginąć na ulicy. To był zawał numer 5. Jest Bangla Road. Już się dużo dzieje, ale my jedziemy dalej. Wykonujemy właśnie najwyższe wzniesienie między plażą Patong a plażą Kamala. No i teraz zaczynamy już powoli na horyzoncie widzieć plażę, na której spędziliśmy 20 dni. To tutaj mieszkaliśmy, jesteśmy z tego mega zadowoleni i każdemu polecamy, ale to nie tu dzisiaj was zabieramy. Nadal jedziemy dalej i usłyszymy się później. Ach, było się. No i przejeżdżamy koło naszego pięknego Citygate Kamala. Dokładnie. Ale nie zatrzymujemy się, bo to już nie nasz domek. Jedziemy dalej w kierunku prawie zachodzącego słońca. O, jest market. Jest? Nie, rozkładają się.
Nie ma markietu, ale jest przystanek, z którego się jeździło. No jesteśmy na viewpoincie zaraz za Kamalką. Tutaj taka mała ukryta plaża, tam w oddali widać Kamala Beach. Bardzo fajne miejsce, jak macie skuterek, dużo łatwiej tu dojechać i zaparkować, ale nam samochodem też się udało, to jest zaraz przy ulicy, więc było miejsce, podjechaliśmy. Jest tylko taka informacja, że ta plaża, o której mówiłem, że jest taka mała i przytulna, trochę ukryta, to plaża nazywa się Hadlem Sing. Generalnie chciałam powiedzieć, że po całym dniu w samochodzie mnie bolą 4 litery. Dziękuję. Romantycznie. Jeszcze wieczór nie nadszedł, a już mówimy o tyłeczkach. No dobra, i wjeżdżamy na Bangtao. Tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o plażę, jest to jedna z fajniejszych plaż. Dla nas chyba nawet najfajniejsza. Ale samo miasteczko jest dość duże, bardzo ruchliwe i są tu straszne korki. Moim zdaniem na Bangtao są najgorsze korki na Phukecie, także musicie się z tym liczyć. Szczególnie jak jedziecie gdzieś rano albo jedziecie gdzieś w okolicach zachodu słońca, tak jak ludzie kończą pracę albo wracają do domów z plaż, wtedy rzeczywiście bardzo ciężko przejechać w ogóle przez Bangtao. Zawsze stoi tu policja, zmienia ruch, steruje tym ruchem, ale dużo to nie daje, no bo tak de facto to są 3 ulice na krzyż, a do tych wąskich uliczek nie można po prostu wjeżdżać. Także pamiętajcie o tym. Dobra, a na koniec zabieramy Was na sekretną plażę zaraz przy lotnisku. To jest plaża, z której możecie obserwować lądujące samoloty. Podobnie jak takie słynne plaże na świecie, to tutaj jest tak samo. I słuchajcie, ona jest przepiękna, bo jest długa, piaszczysta i patrzcie, jak jest pusto. A ja chciałam dodać, że jest to najdłuższa plaża na Phuket i ma ona chyba 13 km, o ile się nie mylę. Nie mogliśmy niestety podjechać pod sam punkt, gdzie lądują te samoloty, bo jest tam hotel. No, najbliższy punkt, gdzie mogliśmy zaparkować, znajduje się około 1,5 km od tego miejsca, więc postaramy się podejść jak najbliżej się da. Ale jechaliśmy tutaj z Phrom-Thep Cape prawie 3 godziny, więc trochę mamy mało czasu do odlotu. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. Robiliśmy Skyscanner. Jest szansa, że jakiś samolot będzie lądował. Także nawet jeżeli nie uda nam się tam podejść centralnie pod niego, to postaramy się go Wam nagrać w miarę z bliska. No, ale zobaczymy, czy rzeczywiście wyląduje o tej godzinie. Niestety później musimy już się zbierać my na lotnisko. No więc nie ma tu miejsca na błędy. No słuchajcie, nie udało nam się bliżej niestety podejść, bo był wcześniejszy lot chyba. Ale patrzcie, jak to wygląda. A my zamiast iść tam już się poddaliśmy i zaczęliśmy wracać. Nie planowano. Zobaczymy jego lądowanie. Dzięki wielkie, że spędziliście z nami razem ten dzień. My nieco tkliwie opuszczamy Phuket. Ostatni zachód słońca. Teraz lecimy już na lotnisko. Będziemy się odprawiać, będziemy nadawać bagaże, zdawać samochód. Chcemy Wam też podziękować za to, że byliście z nami przez te ostatnie 20 dni, a może i dłużej. Także dzięki wielkie. My nie kończymy. To jest tylko koniec pewnego etapu. Na tymczasem, co powinniście zrobić? Dać lajka. Jeżeli nie subskrybujecie, prosimy również o subskrypcję i o dzwoneczek, czyli żeby Wam powiadomienia wyskakiwały, jak będzie nowy filmik, a także o jakiś komentarz. Będzie nam bardzo miło. Dzięki wielkie. Widzimy się w następnym kraju. Trzymajcie się. Cześć.